I teraz taki mały przerywnik. Zobaczcie, już bardzo dużo tutaj mam elementów poskładanych w ramie. Dużo w międzyczasie poza kadrem już zacząłem montować. Nawet musiałem wydrukować inny druk 3D na anteny do systemu Walksney Avatar. Nie będę montował oryginalnych tutaj dołączonych do Moonlighta, a od razu będę montował, co prawda używanej, to już widzicie, nawet tutaj była przytapiana rurka. One siedziały w Marku 5, dronie 5-calowym, a teraz pójdą do 3-calowca. Także myślę, że jeszcze ten druk da się zlajtować. Wykorzystałem czyjś gotowy projekt, tylko po prostu przeniosłem wymiar średnic tutaj tych rurek z anten Raspberry. Wygląda, myślę, że to całkiem w porządku. Można by było tutaj gdzieś z pół grama pewnie, a może nieco więcej jeszcze tutaj odchudzić, robiąc tutaj dziurkę w środku tego druku, ale powiem wam, że jestem ciekawy efektu końcowego, a może jakieś drobne ulepszenia w wadze będę robił, jak już tego drona zbuduję. Zobaczcie, tak to wygląda, prezentuje się już całkiem zacnie. Zobaczcie, jaki w ogóle bałagan się robi na biurku, kiedy się buduje drona. I to jest tylko dron 3-calowy, co prawda. Ale jednak, zobaczcie, sporo tutaj tego przeróżnego szpeju leży. Śrubki przeróżne rozmiary, już się przygotowałem wcześniej do tego. Ale na szczęście się okazało, że wraz z ramą przyszły wszystkie niezbędne śruby. Ja, słuchajcie, dalej zabieram się za składanie. Już godzina 22. Ja dalej siedzę w warsztacie. Hobbyści droniarze. Lecimy z koksem dalej. Losing patience every day.
I na koniec może zrobimy sobie małe podsumowanie. Cóż, no niestety nie udało mi się zupełnie zmieścić w limicie 250 gramów. Mimo zastosowania takiej w sumie niewielkiej baterii, bo baterii Tatu Airline 550 mAh, 4S i ładunku 95C, no mimo wszystko ten kład przekroczył nieco ponad 1,5 grama wagę 250 gramów. Dlaczego tak się stało? No cóż, oto i odpowiedź pod spodem. Postanowiłem po ostatnim zgubieniu Mareczka 5 montować wszędzie w dronach, gdzie się da. Nie dość, że moduł GPS-a to dobrze i by było jakiś bazer. No tutaj stwierdziłem, że bazer stanowczo tutaj będzie przeważał w tej wadze i jakieś 3-4 gramy może nam doda. Tak więc postanowiłem iść na kompromis i zamontować taki pasek LEDowy. Mamy tutaj 6 diod RGB LED, które są kontrolowane z poziomu Betaflighta i ich poziom świecenia również. Tutaj zobaczcie, no myślę, że taki niewielki bajer, a jednak dużo wnoszący. Tak się dron prezentuje po uruchomieniu, podłączeniu zasilania. Myślę, że taki bajer na pewno o wiele bardziej ułatwi poszukiwania kładak, jeżeli gdzieś mi wpadnie w krzaczory czy też w gałęzie drzew. No niestety bez tego by było ciężko, jest to mały dron i stwierdziłem, że trzeba iść na jakiś kompromis, jednak na razie te 1,5 grama będzie przeważał. Później pewnie postaram się jeszcze go troszeczkę gdzieś zlajtować. Póki co jest taki w formie gotowej. Udało mi się 0,5 grama zdjąć na zastosowaniu innego paska rzepowego na baterię. Oryginalny waży o 0,5 grama więcej. No co, na otarcie łez 0,5 grama, licytować się o 0,5 grama, słuchajcie, zostało. Niestety przy budowaniu drona do 250 gramów i to jeszcze FPV, który ma sobie dawać radę we freestylu, bo z takim założeniem tego kłada budowałem i ma być w miarę wytrzymały, że jeden upadek to on spokojnie przeżyje i takich upadków mam nadzieję razy 50 jak nie więcej. No to niestety trzeba iść na jakieś kompromisy i największym bólem i problemem stała się jednostka Moonlighta. No niestety ona tutaj waży ponad 50 gramów z kamerą i to jest, słuchajcie, cały ból. No zobaczcie, jak ta jednostka tutaj wygląda. No widać, że jest dużym klockiem i to ona tak naprawdę tutaj przeważa. Zobaczcie, jak wystaje za obrys tej ramy. No jest to bardzo duży klocek. Pojawił się też tutaj taki problem przy budowie tego kłada, mianowicie tuż po złożeniu wszystkiego do kupy tak jak trzeba, okazało się, że oto te właśnie śmigła 3-calowe delikatnie zawadzają o kartę pamięci, jeżeli jest włożona w jednostkę Moonlighta. No i co, musiałem posiłkować się tutaj drukami 3D, dodałem dystanse z druków 3D pod silniki i dzięki temu podnosząc silniki razem ze śmigłami, tutaj spowodowałem, że jednak praca śmigieł tutaj wcale nie przeszkadza i nie zahaczają śmigła o kartę pamięci. No cóż, łatwo nie było zbudować tego Mikrusa, bo Moonlight naprawdę stanowił tutaj wyzwanie, ale jak widzicie udało się. Dobrze by było jeszcze powalczyć z tą wagą. Fajnie, że tutaj jeden z kolegów komentujących podzielił się swoim patentem. Tutaj zamieszczam Wam teraz zrzut z tego komentarza. Zaproponował tutaj zastosowanie śrub tytanowych. Sam jestem bardzo ciekawy, jak te śruby tytanowe spisałyby się przy tej budowli i ile tutaj gramów mógłbym zyskać stosując takie śruby. Do tej pory nie montowałem takich śrub, niestety nie mam ich u siebie, trzeba by było je zamówić, ale cóż, myślę, że można by było się pokusić, a może tutaj dobre i 2-3 gramy jeszcze bym urwał, a można by było tutaj pokusić się o inne anteny, ale z racji takiej, że ma ten dron wytrzymywać freestyle, no to myślę, że
No Rush Cherry jednak są dobrymi antenami, są nieźle chronione i biorąc pod uwagę to, jak mi dzielnie służyły w Marku 5 w 5-calowym klocku, który co chwilę gdzieś mi się wywracał i o coś zawadzałem nim, to te anteny, powiem wam, że naprawdę są wytrzymałe. A tutaj jeszcze tak z ciekawości postanowiłem zważyć sam pasek złożony z diod RGB LED, które zamontowałem pod spód tego właśnie oto 3-calowca. Tu mamy 6 diod, są one dodatkowo osłonięte 2 warstwami termokurczki przezroczystej. Dodatkowo jeszcze pokryte są 3 warstwami lakieru PVB 60. No i oczywiście jeszcze musiałem tutaj dolutować nieco dłuższe przewody zasilające i sygnałowy, plus jeszcze wtyczka JST. No i tutaj całość daje nam jakieś okolice 2 gramów. No i tutaj zobaczcie, ile tutaj taki goły pasek grubości, w zasadzie szerokości 3 mm waży, bez żadnych tutaj termokurczek, lakierów i tym podobne. No jego waga to 0,43 grama. Także jak widzicie, no gdybym z tego paska faktycznie zrezygnował, jak najbardziej mamy tutaj limit 250 gramów zachowany. No ale myślę tutaj faktycznie o śrubach tytanowych. Tak więc zobaczymy. Muszę je zamówić i zamontować, jeżeli tylko przyjdą. Ja już się z wami żegnam. Dzięki serdeczne za obejrzenie tego materiału. Jeżeli macie jakieś wnioski, jakieś przemyślenia, a może chcecie się podzielić jakimiś ciekawymi poradami co do budowli 3-calowych dronów, czy też mniejszych do 250 gramów, śmiało piszcie w komentarzach. Sekcja komentarzy jest dla was. Ja wam serdecznie dziękuję za poprzednie komentarze. Każdy oczywiście czytam i staram się jak najszybciej odpowiedzieć, jeżeli tylko wiedza moja pozwala, również dla osób pytających, bo osób pytających o system Worksnaila też również ostatnio bardzo dużo na kanale było. Również staram się odpowiedzieć. Ja już się z wami żegnam. Oczywiście mam cichą nadzieję, że do następnego nagrania, co pewnie się raczej nie zdarzy, firma Caddx wprowadzi system Frequency Hopping, czyli skakania automatycznego po częstotliwościach w systemie Worksnail Avatar. Tak już się stało w systemie Worksnail Ascent, ale awatarze też to zapowiedzieli, co znacznie by pewnie nam zwiększyło penetrację sygnału właśnie w jednostkach cyfrowych Worksnail Avatar. A tak, no póki co, no ten sygnał jest jaki jest. No, o tym sobie pewnie porozmawiamy w jednym z kolejnych materiałów. Dzisiaj niestety już sobie nie polatamy, no bo znowu przyszła fala mrozów, -12, słuchajcie, za oknem. Tak więc co, trzeba czekać, aż trochę te mrozy elżą i będziemy mieć nieco lepszą pogodę, żeby przetestować, jak taki oto właśnie 3-calowiec sobie radzi na baterii 550 mAh i 850. Z chęcią się z wami takimi wrażeniami podzielę w kolejnym materiale, jeżeli tylko będę mógł wyjść na zewnątrz i dam radę przelatać chociaż te dobre 5-10 minut, żeby opisać wam, jaka jest charakterystyka lotu takiego 3-calowca w Ditkecie. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć.